Новый микс на вашем любимом радио.
Billy Baelish, dzięki za follow na Twitchu. Nie wiem, czy mnie słychać. Siema Billy Baelish, dzięki za follow na Twitchu, nie wiem, czy mnie było słychać. Dzień dobry, witajcie wszyscy w wolnej... Nie w wolnej. Witajcie w zbrodniczym reżimie, w którym zamyka się więźniów wojennych, politycznych, nie wojennych, jeszcze więźniów politycznych za niewinność. Dzień dobry, niedługo rozpoczynamy akcję pisania listów do więzienia do Kamińskiego i Wąsika. Dzień dobry Radosław, dzień dobry Joanna, Arturo, Tomuś W, dzień dobry Łukasz Kiraj, dzień dobry Emet, dzień dobry Marysia, Wojtek, dzień dobry Bartkam, dzień dobry Dodo Drąt, Patryk Oczadły, Melvin, dzień dobry Miłosz, dzień dobry Alicja i dzień dobry Zin i dzień dobry JZW Piłka Nożna i Miszka też dzień dobry i Michał Kozłowski, elo, słuchajcie, cześć Angrącka, cześć Michał, cześć Tadeksiu, cześć i chwała bohaterom, cześć Krzysztof, siema. Słuchajcie, może powinniśmy faktycznie rozpocząć akcję pisania listów do Kamińskiego i Wąsika, ale tak, żeby na przykład żeby w efekcie dostali karton listów i otwierają ten karton listów, a tam w każdym liście taki fuckers, na przykład. Dla więźniów polityczni więźniowie. Słuchajcie, nie wiem, czy dzisiaj nie skończy się oglądaniem i generalnie zagłębianiem się w TV Republika, żeby zobaczyć to alternatywne uniwersum. Siema Adam Pietrowicz, zdążył do pracy, zdążył na streama. Czy coś dzisiaj może się nie udać? No Adam, cała reszta, bo już wyczerpałeś limit. Marysia narysuje kwiatuszki, proszę bardzo. Może by mogą być kwiatuszki, słuchaj, ale i oprócz kwiatuszków musi być kutach. Może być kutach z kwiatuszków. Siema Julo, siema Kacper, czerwonka. Marysia mówi, zobacz na Twitterze, pod jakimi fajnymi Polakami cię oznaczyłem. Kurczę, przez ciebie Marysia, 4 minuta i już jesteśmy, kurde, w temacie Twittera przeklętego. Siema Invader. Już jesteśmy w temacie przeklętego Twittera na opiniotwórczo-egalitarnym streamie. Siema Punkrock Polska. Marysia, nie widzę tych oznaczeń. Nie widzę. Albo już je widziałem. Coś kręcisz, Maria. Głosem Urbana. A ja mam to w dupie. Ej, w ogóle też jest taki, też mam taką myśl, nie wiem czy dzisiaj, czy w ogóle, w najbliższej przyszłości, ale wczoraj Adam podesłał mi siema Avatar DM, siema Matchm. Adam wczoraj podesłał mi odcinek Skandalistów z 2015 roku właśnie z Jerzym Urbanem, gdzie Jerzy Urban siedzi stąd się wzięły te słynne memy, ten słynny mem, tak było, nie zmyślam, gdzie siedzi Jerzy Urban przebrany, jeszcze raz cię oznaczyłem, gdzie siedzi Jerzy Urban, słuchajcie, ubrany, faktycznie, to prawda, Radio Z. Oj. Lista przebojów Kamińskiego i Wąsika, o kurwa. Zaraz to puścimy na streamie. Tak, gdzie siedzi Urban w stroju biskupa i se szlugensa kopci jak samiec Sigma. To jest 2015 rok, program Agnieszki Gozdyry. Skandaliści się nazywał, gdzie zapraszała oszołomów do telewizji. No ale potem program Skandaliści się skończył, a Gozdyrze zostały przyzwyczajenia i zapraszała oszołomów do wszystkich swoich programów polegających na wywiadach. Być może ona jest trochę jak ten dziadek z Dowcipu, dziadek partyzant, co wojna się skończyła, on wysadzał pociągi, a u Gozdyry skończył się program Skandaliści, a ona ciągle zaprasza oszołomów. Słuchajcie, zobaczymy, nie oglądałem tego, nie mówię teraz o Urbanie, ale słuchajcie, zobaczymy sobie fajnopolacką, siema Pola, właśnie a propos fajnopolacką
fajną polacką zajawkę Radia Z, którą podrzuciła Marysia. Jedziemy! W Radiu Z wiemy, co sobie nucą panowie od wczoraj, Czarny panowie Kamiński chleb, i Wąsik. czarna Oto ich kawa. prywatna lista przebojów. Panie i panowie, na miejscu 3. Nie domykaj drzwi, Aha. może niebieski motyw. Proszę Państwa, już teraz miejsce drugie świeżo osadzonych. Jaki tu spokój. Na. Siedzimy, Nic się nie dzieje. siedzimy. Siema Michał, siema Marcin, siema Adam, I na siema miejscu Krzysztof. pierwszym listy przebojów byłych szefów CBA ta oto piosenka. Siedzę i siedzę. Absolutny klasyk. Jeżeli ktoś chce pomóc tym dwóm panom, to proszę im wysłać Monopoly. Tam zawsze można wylosować kartę wychodzisz z więzienia. W Radiu Z wiemy, co sobie nucą Dość. Ja nie mogę oglądać takich rzeczy. A już zwłaszcza publicznie na streamie. Nie mogę oglądać takich rzeczy, bo potem mam rozkminę, jak blisko tych ludzi jestem ja sam. No nie. Siema Kurę i Mun. Siema. Ania Nowicka pyta, co to za tytani żartu. Na pewno jeden z nich jest z kabaretu. Ja kiedyś oglądałem kabarety. Więc Millie Bailish mówi, że posłuchałaby co tam Republika, bo zupełnie nie wiem. I ja myślę, że dzisiaj możemy obejrzeć na przykład Danutę Cholecką, która rozmawia z żonami naszych politycznych więźniów. No pewnie, że mnie bawiły kabarety. Jak byłem dzieckiem, to oglądałem kabarety, no. I tego jednego chłopa kojarzę. Ale na szczęście chyba... O nie. Myślałem, że nie pamiętam nazwy kabaretu, z jakiego jest, ale przypomniała mi się nazwa. I to niedobrze. To bardzo niedobrze. Tofik Odani Mrumru, tak, też pamiętam, że był. I słuchajcie, no prawda jest taka, ostatnio ktoś mnie pytał na streamie, jakie oceny miałem z chemii. Szymon Majewski mnie nie bawił, bo jak leciał Szymon Majewski, to ja nie miałem TVN-u u siebie na wsi. Więc ja byłem wykluczony TVN-owo. I słuchajcie, ktoś mnie pytał tutaj na streamie, na czacie, jakie miałem oceny z chemii i ja wtedy powiedziałem, że z chemii to się w liceum przekulałem z klasy do klasy. Kabaret Hrabi tak, dawał radę, ale on był trochę inny. Kabaret Hrabi, który wcześniej nazywał się Kabaret Potem, albo odwrotnie. I nawet raz widziałem ich na żywo. Kabaret Koń Polski. Marian, czy ty mnie kochasz? Marian, czy za mną szlochasz? I słuchajcie, chemia, tak. I ja z tej chemii przekulowywałem się z klasy do klasy, głównie dlatego, że właśnie tak jak powiedziałem już na streamie raz, że pani od chemii lubiła moje poczucie humoru. A moje poczucie humoru sprowadzało się wtedy, na chemii przynajmniej, do kabaretów, żartów z kabaretów. Tak, Adam, Mumio też spoko, tak. Mumio i Hrabi są trochę inne chyba niż cała reszta, no nie? Z jakimś pomysłem na siebie. A Kabaret Koń Polski to też pamiętam, że piosenka była. Lizus, Ryzus chciałem zdać. Wiesz, co czekałoby mnie w domu, gdybym nie zdał z klasy do klasy? Nawet nie chcę sobie tego wyobrażać. Zwłaszcza, że byłem synem nauczycielki. Nie mogłem nie zdać z klasy do klasy. Czy Mumio Peron odjechał? Nie wiem, nic mi o tym nie wiadomo. A Kabaret Koń Polski pamiętam o tyle i piosenkę pamiętam o tyle, że oni swego czasu mieli serial w telewizorze. Więc no tak, więc było ich trochę więcej. Marian, a czy mnie kochasz, czy mnie nie kochasz, Marian?
I słuchajcie, kurde, z kabaretami jest trochę jak z disco polo, no nie? Nie trzeba lubić, ale też nie ma co gardzić ludźmi, którzy lubią. Zwłaszcza, że no jest to pewnego rodzaju barometr społeczny. Studio Ajoj też kojarzę, tak. Studio Ajoj miało takie śmieszne filmy krótkometrażowe. Krótkometrażowe. Ania mówi, że ma olbrzymi sentyment do kabaretu tej. Słuchaj Ania, ja nawet kiedyś zrobiłem rap, gdzie samplowałem kabaret tej. Nie wiem, czy go mam gdzieś jeszcze. Ale w ogóle z kabaretem tej to mam trochę tak. Dzięki Wojtek za suba. Z kabaretem tej to ja mam w ogóle tak, że kabaret tej oglądałem od dziecka i już jak byłem dzieckiem i leciał kabaret tej w telewizji, to zawsze był już ten taki relikt przeszłości, artefakt, no nie, z PRL-u. I ja go nie rozumiałem. Za dzieciaka. Ale wiedziałem, miałem z tyłu głowy coś takiego nawkładane przez dorosłych trochę, że ten tej jest stary i dlatego jest lepszy, no nie? No bo jest z przeszłości. I na zasadzie, bajki z dzieciństwa kiedyś były lepsze, teraz nie są lepsze. No i ostatnio próbowałem rozkminić, za 2 lata temu, czy kabaret tej naprawdę był zabawny, czy kabaret tej wydawał się zabawny, bo był stary. I obejrzałem to i nie wiem, słuchajcie, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie jestem w stanie się do tego jakoś tak odnieść, no nie? Adam Ziółkowski przypomina, że jest 85 widzów, a tylko 11 łapek w górę. Dzięki panie Tomku za suba. Bo tej wyśmiewał komunę. No właśnie, ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy realnie, nie jestem w stanie, oglądając dzisiaj, realnie powiedzieć, czy to jest zabawne, czy to wydaje się zabawne. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy wyśmiewa komunę na poziomie, czy wyśmiewa komunę nie na poziomie. Ale to jest trochę ten taki lewacki overthinking, jaki mam względem serialu, albo miałem względem serialu 1670, gdzie nie wiedziałem, czy mnie bawi, bo mnie bawi, czy mnie bawi, bo czuję, że powinien mnie bawić, a może bawi mnie, bo bardzo chcę, żeby mnie bawił, a może... No i właśnie, kurde, i właśnie. JZW w ramach chyba proszę życzenia zdrowia. Jedzie ze szczęścia na ten marsz. Proszę życzenia jebania Republiki. Tak, JZW, życzę zdrowia dla twojego taty na marszu, który mimo grypy jedzie na ten marsz. I solidaryzuję się w tym, bo też znam bliskie mi osoby, którym TVP zepsuło postrzeganie rzeczywistości. Nie wiem, czy aż na tyle, żeby jechały na marsz dzisiaj, ale na pewno na tyle, żeby na przykład dzwoniły do TVP jak TVP po wyborach miało ten numer telefonu, żeby dzwonić i mówić, że poparcie, no nie? Arturo, za chwilę dalszy ciąg programu, kocham. Kocham, za chwilę dalszy ciąg programu, kocham. I kuchnia pełna niespodzianek, wspaniała. Marysia, moja mama mówi, że w Republice jest tylko prawda i nie ma żadnej innej prawdy. Weź ją na przyspieszony kurs z filozofii, żeby zaczęła kwestionować wszystko, tak jak ja kwestionuję moje własne poczucie humoru przy serialu 1670 i przy kabarecie tej. Ania Nowicka, chyba kojarzę te skecze, ale nie jestem pewien, bo to też pamiętam tak jak przez mgłę. Aczkolwiek kabaret potem był najpierw, nie? A potem było hrabi. Znaczy potem, czyli potem było hrabi. I chyba na tym drugim byłem nawet na żywo. A ty, Wojtek, ogólnie za bardzo się przejmujesz i za dużo myślisz. To prawda, to prawda. Ale tak samo jak uważam to za minus
swojego życia, tak samo uważam to za plus swojego życia. No tak już jest. Tak już jest. Adam, udanego ogarnięcia się, będziemy na ciebie czekać. Ale też nie jakoś długo, no nie? Julo, ale w sumie jak mi Ruda w nocy mówiła, lepiej jak demokracja na marszach się odbywa. Może i tak. Tak, łowcy.b to był ten kabaret. JZW, co do tej prawdy, to mi ojciec mówi, że warto czasami coś innego niż TVN w temacie informacji obejrzeć, ale ja TVN-u nie oglądam. Także wkładane jest do głowy, że jak nie jesteś z nami, to jesteś fajno Polakiem. No tak. Generalnie to jest trochę ten mindset, że jak nie lubisz Kaczora, to jesteś tuskoidem. Jak nie lubisz Tuska, to jesteś fanatykiem Kaczora. To jest właśnie polaryzacja. Wypraszam sobie bycie fajnopolką. No Marysia, myślę, że mało kto z nas chciałby być tutaj fajnopolakiem, ale jest jak jest, no. Jest jak jest. Pozdrawiam kota Boilera, Drakana. Tadeksiu mówi, Wojtek, wymyśl to teraz z tą Polską, lepiej ja idę po kawę, jak wrócę to masz wymyśleć. No ja już wymyśliłem, piszemy listy do więzienia. Billie Eilish, ja się cieszę, że moi rodzice nie mieszkają w Warszawie, bo jeszcze by chodzili robić burdy na jakichś szurskich meetupach. Kiraj, nie ma co rozkminiać, jeśli coś ciebie bawi, to po prostu bawi, na przykład jeśli jest to polski kabaret, to po prostu jesteś zjebany. Zgadzam się z tym, że nie ma co rozkminiać, natomiast jeśli już ktoś rozkminia, to nie ma co rozkminiać, czy nie ma co rozkminiać, no nie? I tutaj wpadamy w Strange Loop Fosterowo-Łolesowski. Pozdrawiam Maję, jeśli jest z nami na czacie. A zwykle jest. Ale jeśli wchodzi temat Strange Loopów i Davida Fostera Wallace'a, to nie mogę nie pozdrowić Mai. Mai Wojdyło. Melvin, ogólnie nie ma co ukrywać, że kiedyś wiele rzeczy miało dużo większy poziom niż obecnie, na przykład muzyka pop czy te stare kabarety. Teraz ludzie chcą płytkiej rozrywki, chłop przebrany za babę mówiący kurwa wystarczy i nie piszę tego dlatego, że jestem boomerem. Widzisz Melvin? A ja tu się nie zgodzę. Nie zgodzę się, że jest taka zasada. To nie jest zasada. Na przykład co do muzyki, przede wszystkim muzyki jest po prostu więcej. Być może jeśli spojrzysz na taki sam główny nurt, taki najbardziej główny nurt, może tak jest, ale muzyki jest dzisiaj tyle i masz taki wybór, że bardzo łatwo znaleźć coś na poziomie, no nie, jeśli się pogrzebie. Ania Nowicka, nie oglądałem telewizji od co najmniej 3 lat, telewizor robi za zajebiście duży monitor, tylko komputron i serwisy streamingowe. Michał Dzit, ja już nie rozkminiam, bo inaczej nie byłbym w stanie dobrze się bawić na Koner, lot skazańców. Dobrze, Marysia, mówisz, że trzeba napisać Kamińskiemu, że skoro nie je, to żeby chociaż wodę pił. Chyba Wąsik też zaczął głodować, żeby nie odstawać, to nie, w swoim reżimowym opozycjonizmie. Kiraj, to może porozmawiamy o wyższości proletariackiego humoru Benny Hilla nad przeintelektualizowanym Monty Pythonem. Podchwytliwe Kiraj. Marysia, właśnie Wojtku, a propos muzyki chciałem zapytać o Tame Impala, czy znasz, a jak znasz, to opinia. Znam tylko ze słyszenia, z nazwy. Politycy też kiedyś byli lepsi. Taki Leszek Miller na przykład, super premier, mówi Tomuś W. Kurę i Moon to jest raz, a dwa, że z przeszłości oczywiście zapamiętamy to co najlepsze, a teraz mamy wgląd we wszystko co jest tworzone. JZ2 Hot Take. Benny Hill ma dużo wspólnego więcej z Monty Pythonem niż mogłoby się wydawać. Melvin, jasne, jest mnóstwo supermuzy. Mój przykład dotyczył głównego nurtu, tego najbardziej chwytliwego dla mas. Alicja ING. Mam wrażenie, że teraz popkultura zaczęła zjadać własny ogon. Remake'i, sequele, remixy, nie żeby wychodziło coś nowego, ale mainstream idzie tam, gdzie bezpieczeństwo inwestycji. Siema Radimira. Co cię ominęło Radimira? Jeszcze chyba nic konkretnego, no nie? Alicja, masz rację, to widać bardzo w kinie i w grach, że jest sequeloza, remake'oza, remasteroza, etc.,
ale ja myślę, że jak już powstanie z tego taka pulpa, amalgamat, taka jedna zbita masa w kółko tego samego, to myślę, że to wahadło kiedyś odbije i myślę, że z tej masy w jakiś sposób zaczną wyłaniać się znowu w popkulturze rzeczy bardziej stojące na własnych nogach, ciekawsze i oryginalne. W sensie myślę, że to po prostu zgadzam się z tym, że kierunek jest taki, a nie inny mainstreamu, ale myślę, że nie może to trwać wiecznie, że jest jakaś granica. Ale chociaż dużo godzildi z tego jest, mówi Tomek z JZW Piłka Nożna. Marysia mówi, że od 2 miesięcy nie widziała dobrego filmu. Słuchajcie, bo zaraz znowu skończymy w Star Warsach. O, rozmowa o remake'ach z Misty Popem to jest bardzo dobry pomysł, Tomuźwu. Słuchajcie, ja chciałbym jeszcze tylko o tej popkulturze powiedzieć jedną rzecz, że bardzo, bardzo niebezpiecznie widać to w grach, gdzie teraz wychodzi niedługo remaster gry, która wyszła 4 lata temu, czy 3 lata temu, The Last of Us 2, więc nie różni się niczym, ale też jest tak, że Ubisoft, czyli ta firma od asasynów, która wynalazła formułę najbardziej default, basic, bezpiecznego gatunku gry, czyli Ubisoftowy otwarty świat, teraz wchodzi w fazę ewidentnie robienia defaultowych, basic, bezpiecznych gier otwartych światów, dodatkowo na dużych markach hollywoodzkich, typu Avatar, typu Star Wars. I to jest dopiero wesołe. Tak, zgadzam się, Michał, że to nie jest zastój artystyczny, tylko to jest podyktowane urynkowieniu kultury i temu, w którym miejscu to urynkowienie się znajduje. JZW, a co jeżeli Wąsik z Kamińskim tylko piją, ale w ramach współpracy jakiegoś Huela? I tak naprawdę nie są głodni? Marketing 5D, to byłoby zajebiste. To byłoby zajebiste, to byłaby taka absolutna postpolityka. Absolutna postpolityka. Widziałem, że padło na czacie pytanie o Władców Much. Pamiętam, że oglądałem w liceum będąc i mi się podobało. Natomiast jak obejrzałem kiedyś na starość odcinek, no zestarzało się to dużo gorzej niż taki South Park, który jakiś tam poziom trzyma nadal. Simon Reynolds, Retromania, poleca Marcin Gajda w temacie wtórności popkultury. Marysia, naśladowanie Czesia to jest wiesz co, to jest level basic. Naucz się naśladować klocucha, to wtedy porozmawiamy. Simon Reynolds, Retromania mówisz? Simon Reynolds, Retromania, wygooglane, zapisane. Dobrze, słuchajcie. W dawnych, dobrych czasach bezpieczną formułą były musicale albo filmy kostiumowe. Słuchajcie, umarł ksiądz. Co zawsze ma swoje plusy. Czekaj. Dzień dobry, Mateusz Noga, PDW. Słuchajcie, umarł ksiądz, zawsze ma to swoje plusy. Umarł ksiądz, sławny ksiądz umarł. Umarł ksiądz, niech żyje ksiądz. Tak, tylko jeden. I słuchajcie, ksiądz jak umarł, to dostaje laurki, że to był dobry ksiądz. Dostaje laurki w TVP. Bożeż ty mój. To Muźwu, nie wiem czy antysemitą, na pewno homofobem. I o tym właśnie chciałem powiedzieć, bo ksiądz umarł i dostaje laurki. Dostaje laurki na przykład w TVP, w Nowych Wiadomościach, dla niepoznaki nazwanych 19:30. Programie o 19:30. Czekajcie, muszę jedną rzecz zrobić. Po prostu. Kurwa ty. I dostaje ksiądz laurki, to już powiedziałem, no nie? 17 razy to powiedziałem.
I w związku z tym, że ksiądz dostaje laurki... Kurde, co jest? Nie umarł, tylko poszedł do domu Pana, a nawet nie poszedł Krzysztof Olejnik, nawet nie poszedł, tylko wrócił. I nie Pana, tylko Ojca. Wrócił do domu Ojca. Anna Dymna, mówi Michał, stwierdziła, że ludzie jak ten ksiądz zmieniają świat, w ogóle dzięki niemu wszystko jest lepiej i wspaniale. To samo powiedziało TVP, które robiło mu, powtarzam, laurkę. Czy powiedziałem już dzisiaj słowo laurka? A do tego najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że laurkę wystawił mu też Artur Nowak. Artur Nowak to jest prawnik zaangażowany mocno w walkę z pedofilią w kościele, z kościelną pedofilią. No i ten ksiądz też był zaangażowany w walkę z kościelną pedofilią i dlatego wszyscy mówią, że wszyscy wystawiają mu te laurki. Włącznie niestety, co smutne, z Arturem Nowakiem. Artur Nowak był też bohaterem pierwszej części filmu Braci Sekielskich, tylko nie mów nikomu. O Dymnej też ostatnio była afera z ableizmem w tle. Tak, zgadzam się, chodzi chyba o osoby głuche, no nie? Bo widziałem, że o tym Bartosz Marganiec pisał w internecie. Emmet mówi, był homofobem i ukrainofobem, ale jednocześnie szkalował pedofilię w kościele, więc jak na księdza to jeszcze nie najgorzej jak się da. Ale JZW Piłka Nożna, powodzenia tam i pozdrowienia dla kotka. O zmarłych dobrze albo wcale, Tomuś mówi. No to dobrze, umarł ksiądz, dobrze. Ale właśnie, i w tej całej walce z pedofilią ten ksiądz, słuchajcie, no forsował teorię lawendowej mafii. Tak samo zresztą jak druga część filmu Sekielskich, tylko nie mów nikomu. O ile pierwsza część spotkała się z takim mocnym przyjęciem, jako coś przełomowego, ujawniającego kościelny skandal polegający na ruchaniu dzieci, ewentualnie próbach ruchania dzieci, tak druga część właśnie bardzo mocno szła w temat lawendowej mafii. I chyba nawet pojawiał się w niej ten ksiądz, o ile dobrze pamiętam, i pojawiał się w niej też Terelikowski, który też temat lawendowej mafii forsuje. Słuchajcie, czym jest lawendowa mafia? Lawendowa mafia jest w zasadzie teorią spiskową, głoszącą, że istnieje coś takiego jak homolobby w kościele. Homolobby. I że orientacja seksualna wiąże się jednoznacznie z pedofilią. Słuchajcie, a to też polega na tym, że ci, którzy forsują te teorie, no to wychodzą z takiego punktu, pozdrowienia dla taty Radimira, i wychodzą z takiego punktu, że większość pedofilii dokonywanej przez księży dotyczy chłopców, więc ci ludzie są gejami. Słuchajcie, dopisywanie orientacji seksualnej do pedofilii już na samym początku już nie ma żadnego sensu. To przede wszystkim. Tak jak mówi Tomuś W., lawendowa mafia, w skrócie, księża gwałcą dzieci, bo geje. Tak, dokładnie tak. I to jest to, co forsował, już nie forsuje, homofobiczny ksiądz, który umarł. A do tego wszystkiego warto też mieć na uwadze, że pomagał księdzu Oko, gdzie ksiądz Oko już jednoznacznie kojarzy się wyłącznie z homofobią. Kojarzy się jednoznacznie z homofobią, bo też stawał przed sądem za podżeganie do nienawiści na tle orientacji, co w Polsce byłoby niemożliwe, ale to się działo w Niemczech i wtedy ten ksiądz, co umarł, robił zbiórki na księdza Oko, więc tak, myślę, że należy pamiętać księdzu, który umarł, że był w pierwszej kolejności homofobem, a że przeszkadzało mu to, że inni księża wkładają penis w dzieci, no to jest takie bare minimum, no nie, to jest takie bare minimum. Chwalenie człowieka za to, że przeszkadza mu pedofilia, no wydaje mi się trochę obniżaniem poprzeczki wymagań co do, już nie do księży, do człowieka, po prostu do człowieka. To tak jakbyście chwalili mnie, że nie jestem kanibalem. Siema Chris, siema.
Emmet mówi, że Emmet mówi tutaj, że Terlikowski zawsze to prostuje i wprost mówi, że kojarzenie gej pedofil jest złe i wytyka to innym. To widocznie nie jestem na bieżąco z Redemption Arkiem Terlikowskiego. W takim razie, sorry Tommy. Tak, albo że nie stram do paczkomatu. A kiedy biskup Jędraszewski wspominał o tęczowej żarazie, o tęczowej żarazie, to ksiądz, który umarł, albo przyznawał mu rację i mówił, no tak, racja. Albo nie przyznawał mu racji i wtedy mówił, tak, to jak on mówi o tęczowej zarazie, to czemu bronił Peca? Czyli znowu to jest łączenie LGBTQ+ z pedofilią. Kurwa. Nie ma zgody na homofobię i nie ma zgody na chwalenie chłopa, co umarł, tylko dlatego, że nie propsował i nie próbował bronić wkładania penisów w dzieci przez klechów jebanych. Punk Rock Polska to jak z Giertychem, może i naziol, ale ma złe zdanie na temat Kaczyńskiego, więc dobry. Julo, ale media nowe wyważyły grzechy i zasługi i wyszło im, że chwalić i wspominać. Michał Kozłowski, ciekawy czy jak Międlar w końcu pierdolnie, to też będą mówić, że dobry chłopak był. Niektórzy będą. Kim R. Strzała, siema. Niektórzy będą, ale no poza mainstreamem, bo Jacek Międlar w tym momencie, już pokazuję kubek. Jacek Międlar w tym momencie jest gościem, bywa gościem na przykład kanału VTV albo kanału Porozmawiajmy TV, czyli tych kanałów, które oglądamy rozrywkowo czasami na streamach, tylko na Twitchu, na który też was zapraszam, jeśli jesteście osobami, które oglądają to na YouTubie, a na YouTubie ogląda was zdecydowanie na YouTubie jest was więcej niż na Twitchu, ale na Twitcha też zapraszam, no bo czasem oglądamy tam sobie na przykład Gosię Duszak opowiadającą o tym, jak czatuje z Plejadiankami, albo Stanisława Milewskiego opowiadającego o Międzygalaktycznej Radzie. JZW, dzięki za followka na Twitchu. Devan Kevan, kiedy ludzie umierają, przechodzą na drugą stronę, gdzie dostają supermoce. Dlatego o zmarłych mówi się dobrze albo wcale, żeby się nie odwinęli. Kubek jebać kolor, tak. Gotowi na pisowskiego człowieka żubro bizona. Właśnie, bo dzisiaj, o której w ogóle zaczyna się inba? Ty, może byśmy dzisiaj, kurde, no nie wiem. Dajcie znać, jak ktoś wie, o której dzisiaj inba i czy da się oglądać jakieś relacje z tego. Bo ja tak sobie pomyślałem, słuchajcie, że moglibyśmy dzisiaj o 16 dopiero? Kurwa. Chociaż z drugiej strony do 16 to może ogarnę inne rzeczy. Tak, i tak jak mówi Kudłaty, na Twitchu jemy kwantofle i jabłka kwantonówki. Kirej mówi, że od kiedy wystąpił, znaczy nie Kirej, tylko ten ksiądz u Sekielskich otrzymał level fajnoksiędza, wcześniej balansował na granicy bycia księdzem oszołomem. A nie był księdzem wcześniej? Fajnoksiędzem? Nie, no słuchajcie, nie streamek do 16. Myślę, że streamek Myślę, że streamek to będzie dzisiaj do 9:30 pewnie. Ale kurczę, może o 16 wjechać właśnie w tę telewizję Republikę. I wtedy już nie wiem, czy wtedy na samym Twitchu, czy wtedy na Twitchu i YouTubie. Kurczę, no kuszące, nie powiem. Może będzie marsz z pochodniami, skoro ciemno. Słuchajcie, zobaczę, jak się wyrobię z innymi rzeczami życiowymi do 16 i nie wykluczam. Spróbujemy o tej 16 się spotkać, no. Tak sobie myślę, że możemy spróbować. Radimira, ojciec podwiózł mnie na dworzec i poszedł patrzeć, czy mohery idą na pociąg do Warszawy.
Na YouTube niech będzie też, czy dość wykluczenia YouTube'owego. Dobrze, słuchajcie, dobrze. Spróbujemy. Niczego nie obiecuję. Taki mam styl, takie mam zasady. Był Melvin dzisiaj na czacie już, tak? To nie jest Marsia tak, że jestem jakiś bardzo zajęty, ale próbuję ogarniać swoje życie, które jest bardzo nieogarnięte. Więc i tak, to, że od grudnia nadaję te streamy o 8 rano regularnie i jeszcze żadnego chyba nie opuściłem spontanicznie, w taki sposób, że wstaję rano i mówię nara, to uważam to za swój sukces. Co prawda ten sukces jeszcze nie przekłada się na żaden inny sukces no ale na razie jeszcze udało mi się w to nie zwątpić. Ale jeśli nie chcecie, żebym zwątpił kiedykolwiek, to pamiętajcie, żeby dawać łapki w górę na YouTubie. A na Twitchu dawać, nie wiem co się daje na Twitchu. Bitsy, cheersy, kudłaty, to nasz sukces, tak jest, tak jest. To samo, kurwa. Marysia, jak to nie? Masz bardzo fajne community. Znamy się z czatem, lubimy się. To prawda. To jest bardzo fajne, bardzo miłe community. To prawda. Patrzcie, jakie mam długo ręce w górze. Fajna trąbka, co? Słuchaj, Bajoro, pytasz kiedy Dark Souls? Ja ostatnio doszedłem do wniosku, że ja nie umiem streamować gier, no nie? Nie umiem się skupić na czacie i na grańsku. Wiesz, ostatnio grałem w takiego małego rogalika raz i kurde nie mogłem dojść do żadnego bossa, a jak zagrałem sobie w niego sam, bez streamowania, to od razu przeszedłem pierwszego bossa. Więc kurde, no z tym streamowaniem gier to nie wiem, czy to ma przyszłość. Nie licząc na przykład Baba Is You. Do tego na pewno wrócimy. Na pewno streamek z Baba Is You będzie. Bo w Baba Is You w zasadzie gramy wspólnie. Tomuś Wuleszek Milewski stwierdził, że najważniejsze są sukcesy kontekstowe, czyli takie nieoczywiste, które musisz jeszcze opowiedzieć z właściwą narracją. Tak Tomuś. Aczkolwiek ja potrzebuję pieniędzy. Ma nawiasty, mówię, graj w coś turowego. Widzisz, grałem w Disco Elysium, które co prawda nie jest turowe, ale nie lubię gier Davida Cage'a, Adam. W sensie nie grałem w żadną, ale wiem, że nie lubię z jakiegoś powodu, nie wiem. Grałem w Disco Elysium, tam z kolei było za dużo czytania, no nie. Maja Wojdyło, pozdrawiam kota panią babę. Maja Wojdyło, nie wiem czy byłaś, jak byłaś pozdrawiana publicznie, więc pozdrawiam cię jeszcze raz publicznie. Bajoro mówi, że Disco Elysium do streamowania jest beznadziejne. No może. Najbardziej jak na razie było najlepsze do streamowania było Baba Is You i to jest gra, do której na pewno wrócimy na streamach. Siema Uskrzydlacz. Patrzcie jak to tło się animuje zajebiście i Uskrzydlacz to jest człowiek, który jest za to odpowiedzialny. Fajnie, co? Dzięki Uskrzydlacz, byku. Słuchajcie, ja miałem coś jeszcze mądrego do powiedzenia dzisiaj, ale zapomniałem. Ej, a chcesz grę porno na streama? Jest streamer patch. Wiesz co, ja chyba nie jestem fanem gier porno jakoś specjalnie. Arturo mówi, Disco Elysium jest za bardzo osobistym przeżyciem. Może tak, ale na pewno jest za dużo czytania. Siema Michał Dzit, dzięki za zostanie membershipu na YouTubie. Czemu nie ma dźwięku? Kurwa, nie ogarniam tych powiadomień, znaczy ogarniam, w sensie teoretycznie je ogarnąłem. Siema XXC. Dziękuję za zapisanie się do Antify poprzez dział HR, nie pamiętam czym jest to powiadomienie, ale nie ogarniam też dlaczego one nie działają tak jak powinny. W sensie na przykład jak się cheeruje bitsami, dobrze mówię, na Twitchu, to z jakiegoś powodu odpala się powiadomienie defaultowe. Nie wiem dlaczego.
Słuchajcie, za przygodówkami też nie przypadam. Mówiąc szczerze. Ja myślę, że dobrym jeszcze pomysłem poza Baba Is You mogłoby być Other Side. Właśnie strategia turowa bardzo pojebańcza. Taka roguelite'owa strategia turowa w emo stylówce. W której pamiętam, że jak grałem, to każdy ruch był kminiony po prostu zanim doszło do kliknięcia i wybrania ruchu, to takie 5 minut wpatrywania się w ekran ze spoconym czołem, czy ten ruch będzie dobry. Więc spoko. Fallouty? No myślę, że Fallouty to też może być ciekawy pomysł, zwłaszcza, że w Fallouty nigdy nie grałem. Łukasz pyta, czy powiadomienia przez Streamlabs? Przez Streamlabs. Znaczy przez Streamlabs w oryginalnym OBS-ie. Bo Streamlabs ma też swoją wersję OBS-a i tam jakby te powiadomienia się włącza natywnie w aplikacji. A ja mam to, że w OBS-ie wklejasz jakby widget wygenerowany ci przez stronę Streamlabs. Stardew Valley, chyba nie mój klimat, wiesz, Michał, grałem też jakiś czas temu w podobną grę, ale o cmentarzu. Jak to się nazywa? Graveyard Keeper. A, Stream Elements, właśnie, nie patrzyłem jeszcze na to, kurczę, zapominam, widzisz? Stardew Valley, tak, Stream Elements to się nazywało, tak, to też muszę sobie zanotować, kurde. Ja mam strasznie dużo rzeczy, o których zapominam i kurde, nie mogę tego ogarnąć, no nie? Mam niby Obsidian, apkę do notowania rzeczy, w której notuję rzeczy i kurwa, no... Słuchajcie, jest jak jest. Ja sobie kiedyś sprawdzę to ADHD, no. A coś o polityce, tutaj właśnie już niektórzy tutaj się niecierpliwią, słuchajcie, bo znowu siema kwieciara, znowu skręcamy w Giereczkowo, słuchajcie. A powiem wam, bo tu nie wystarczy zanotować, potem trzeba przeczytać jeszcze przynajmniej raz. Znowu skręcamy w Nerdostreama, słuchajcie, Cruelty Squad się pojawia. Znowu skręcamy w Nerdostreama. Niektórzy się tutaj niecierpliwią, bo chcieliby coś o polityce. Polska upada w grach, dokładnie mówi Patryk Oczadu. Alicja Ink pyta, czy fajne książki były czytane ostatnio. Wiesz co, fajne książki. Ja ostatnio mam straszny problem z czytaniem. Naprawdę, jestem w trybie, chcę czytać i właśnie przez to, że mam jakiś taki rozjebany łeb, w sensie takiego chaosu, nie mogę się w to czytanie wkręcić. Myślę, że jak już się wkręcę za jakiś czas, to już będzie dobrze i będę znowu czytał regularnie. Natomiast wydaje mi się, że ja mam trochę tak, że jak mam jakieś zmiany w życiu, to ja potrzebuję bardzo dużo, żeby w tych zmianach okrzepnąć, no nie? I żeby wyrobić sobie od nowa nawyki i tak dalej. No wiecie, ja się przed chwilą przeprowadziłem, no nie? I jestem strasznie rozpierdolony w związku z tym. I przysięgam, gdyby nie te poranne streamy, to bym był jeszcze bardziej rozpierdolony, bo one mi dają jakiś taki rytm, no nie? Jakąś taką regularność robienia czegokolwiek. Wstaję rano, robię streama, potem robię resztę rzeczy. Więc myślę, że gdybym tych streamów nie robił, to byłbym rozpierdolony jeszcze bardziej. Radomir Lewakow znowu wjeżdża z pomysłem gry, bardzo to lubię. City Builder o społeczności diggerów. Większym problemem niż brak pieniędzy są szlachcice żądni zemsty za ucieczki chłopów. I powiem wam tylko, że niedługo na kanale, nie wiem kiedy, pojawi się materiał, który będzie łączył te dwie tematyki, które teraz się ze sobą ścierają na czacie, czyli tematykę społeczno-polityczną i tematykę nerdowatą. Będzie to film,
o związkach zawodowych w game devie. I będzie to film, którego duża część będzie wywiadem, rozmową na temat związków zawodowych w game devie i realiach pracy w game devie. I punktem zapalnym tego filmu jest to, że streamer, o którym wspominałem, zresztą ja już wspominałem chyba wam o tym tutaj, że striggerowało mnie to, że dość popularny streamer giereczkowy polski rzucał chłopsko-rozumowe tejki na temat realiów pracy w game devie. O tym, że jeśli kogoś zwalniają, to znaczy, że zwalniają niekompetentnych ludzi. A jeśli pojawiają się chujowe gry, jak Starfield, tłumaczy Adam, pozdrowienia również, to jest to wina niekompetentnych pracowników. Kurwa. Striggerowało mnie to, no. Striggerowało mnie to. Autentycznie mnie to striggerowało. Co to za streamer? Niektórzy zgadywali tutaj, co to za streamer. Ja nie powiem, że była niespodzianka. No będę szejmować tego streamera, jak już wyjdzie film. Na filmie będzie już szejmowany z imienia, no nie? Ale też tutaj, wiecie, to nie chcę tak wiecie, no chcę zrobić taką zanętę. Zanętę taką zrobić tutaj. Zanętę, o tak, zanęcić i potem was tym streamerem, złapać. Drakana, złapałem trigger znowu jako osoba z branży. No właśnie. Najlepsze tejki giereczkowe ma Stephanie Sterling. Dawno nie oglądałem Stephanie Sterling. Łukasz mówi nice. Dobry dis, zacznie się beef i kanał spuchnie. Tadeksiu pyta, czy można być lewakiem i mieć wyjebane w gierki. Oczywiście. Radimira, większość twoich tematów na gry mi się podoba. Mówiąc szczerze. Więc to z defaultu. A to jest najgorsze, tak, że trzeba mówić rzeczy miłe i wyrażać, jeśli coś się ludziom podoba, a ja jako chłop socjalizowany w patriarchacie mam czasami tak, że wydaje mi się, że jak chcę powiedzieć coś miłego, to jest to oczywiste i nie muszę tego mówić. No ale wiadomo, tak mają chłopy wychowane w patriarchacie, więc jebać nas. Tak, Łukasz, a propos tego, że zacznie się beef, no tak, może tak. Chociaż nie wiem, wiesz, ja nie jestem za malutkim twórcą, żeby potężny streamer ze swoim potężnym community zwracał na to uwagę, ale zobaczymy. Pola. Game dev lubi wywalać ludzi na ostatniej prostej, jak nie chcą crunchować, a są deadline'y do zrobienia. Właśnie, tam też jest taki wątek w tej naszej rozmowie. Zdradzę wam, że rozmowa na potrzeby tego odcinka została już nagrana. Więc Michał Dzit, bo klasyka cieszy się, że nie dostajesz opierdolu od urodzenia. I nie wiem teraz, czy to komentarz do crunchu, czy to komentarz do chłopów socjalizowanych w patriarchacie. Why not both? O, widzę, że Godot tutaj, nazwa Godot tutaj pada. Słuchajcie, ja chcę się nauczyć Godota. Ja kiedyś chcę też zrobić własną grę. Kiedyś nawet zacząłem się uczyć Godota, ale mówiłem wam o mojej rozjebanej głowie i chaosie, i prokrastynacji, i odkładaniu rzeczy na później, i o słomianym zapale, i o tym wszystkim. Ania Nowicka, jak potrzebujesz zasięgów, to zawsze możesz powiedzieć, że Szczerek to protekcjonalny seksistowski chujek. Będzie ci inbą przez całe tygodnie robił reklamę. Myślę, że... Nie umiem programować właśnie, ale chętnie się nauczę. Ania, wiesz co? Próbowałem robić to na Twitterze. Nie działało. Chyba musiałbym mieć większą, głośniejszą społeczność. Adam, nie możesz mnie diagnozować przez internet. Nie możesz. Michał Dzit, to do chłopów socjalizowanych w patriarchacie. Na Udemy są fajne, tanie kursy. Zróbmy grę razem jako kolektyw. Nie mam z tym problemu. Ja mogę być writerem najwyżej. Szczerkowi musisz wjechać na fejsa jak popularz. O właśnie, może tak. Marysia Siema. Ja na przykład nie chciałabym się z tobą kłócić. Wiem, żebyś mnie przegadał. Wiesz co? Nie sądzę. Aczkolwiek zauważyłem, że modus operandi tego streamera jest taki, że no wiecie, jak się jest streamerem,
to buduje się tak swoją społeczność, jak ja nie chciałbym mieć jej zbudowanej. Na zasadzie twórca jest Bogiem, twórca jest Bogiem, twórca jest Bogiem, a ci jego oglądacze są potakiwaczami, którzy są po jego stronie, ale w taki toksyczny sposób, no nie? I jeśli on wchodzi w kimś z inbę, to jest dosłownie szczucie. Szczucie na spółkę z czatem, który tylko czeka, aż ten chłop będzie wyśmiewał tego swojego adwersarza. A potem ten chłop robi przez ileś tam odcinków content z tego, jak się kłóci z adwersarza, jak krzyczy na niego do kamery, jak w końcu gada chyba z nim głosowo na Discordzie. I no, jak oglądałem tego streamera, bo lubiłem jego niektóre take'i dotyczące gier, dotyczące recenzentów gier i tak dalej, no tak już kurwa miniaturki i clickbaitowe nagłówki o tym, że drze pizdę na chłopa, no to było dla mnie za dużo. To już jest coś, z czym nie chcę mieć nic wspólnego, nie tylko jako jakiś tam internetowy twórca, streamer, youtuber, ale też jako odbiorca, no nie? W sensie, nie. I ja też kumam to, że w internecie sprzedaje się konflikt i że warto mieć z kimś kosę i że czy się nam to podoba, czy nie, to się będzie klikało. Natomiast kurwa, no ludzie, wszystko ma swoje granice, ja pierdolę. Więc też nie będę się zagłębiał jakoś za bardzo w tego streamera i w jego całą twórczość. Tylko raczej odniosę się do rzeczy, które mówi chłopsko rozumowo na temat game devu i pracy w game devie. Zwłaszcza, że w jednym materiale mówi to wszystko w ciągu kilku minut w jednym miejscu. Zachsoja, my też cię simpujemy, wpisujemy takie komentarze, jak nam każesz. Dziękuję, doceniam. Ale też chodzi o to, że ja sam muszę sobie ufać, że ja tego waszego simpowania nie nadużyję, no nie? O to chodzi. Izabela Pro, może będzie się klikało, jak zaprosisz Warzechę i innego Ziemkiewicza, jak dwie lewe ręce. Chyba u nich wszystkich mam już bana. A może tylko u Warzechy, nie wiem. Czy w takim razie nie krzyczałbyś już na Jacka Rzekowskiego, mówi Walorec? No i myślę, że to jest jeszcze przed tą granicą, moją własną, osobistą granicą budowania sobie zasięgów na konflikcie. Aczkolwiek powiem ci szczerze, Walorec, że i to, co teraz powiem, będzie pewnie w jakimś stopniu hipokryzją, a pewnie w jakimś stopniu chuj wie czym jeszcze. Generalnie ten odcinek, który polegał na tym, że krzyczałem na Rzekowskiego, właśnie, on zrobił chyba największe wyświetlenia na tym kanale, inaczej, największe organiczne wyświetlenia na tym kanale, no nie? Bo takie największe, najszybsze wyświetlenia to zrobił film, który gdzieś tam podał Mieciu na swoim YouTubie. Natomiast to największe, tak mi się wydaje, że to było tak, ale największe, znowu tak mi się wydaje, bo to już było trochę czasu temu, zasięgi zrobił ten film z Żakowskim. I ja miałem taką rozkminę po tym filmie, że kurde, czy ja naprawdę chcę robić coś takiego, czyli z jednej strony, czy ja chcę robić coś, co żeby przynosiło efekty, musi polegać na tym, że tak naprawdę kreujesz konflikt, który nie istnieje, że krzyczysz na kogoś, być może ten ktoś nawet nie wie o twoim istnieniu, tak jak w przypadku filmu z Żakowskim, ale już sam fakt, że sam film jest skonstruowany na zasadzie konfliktu z konkretną osobą, no sprawia, że ten film klika się bardziej, no nie? I jest to kmina, której gdzieś tam wewnętrznie w głowie nie rozstrzygnąłem do dzisiaj. Natomiast no
Do tej pory nie zrobiłem chyba drugiego filmu w takim stylu, powiedzmy, jak tamten, gdzie po prostu odpowiadam jednej osobie. Nawet jeśli jest to osoba na tyle duża publicznie i społecznie, że się o tym nie dowie, że jej odpowiadam, no nie. Miszka, zróbmy grę na podstawie komiksu Tylko Czułość. Bardzo mi się podoba ta idea. Nie miałbym z tym problemu. Zwłaszcza, że komiks Gilotyna Tylko Czułość jest na licencji Creative Commons, więc można... Tak, chodzi o komiks Gilotyna łamane przez Tylko Czułość. Przypominam, może ktoś nie wie, może to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć. Siema Kabukow. Po pierwsze, to jest dobry moment o tym, żeby powiedzieć, żebyście dawali łapki w górę pod streamem, bo musimy dobić do jebanych 5000 subów w końcu. To jest raz. A druga rzecz, którą myślę, że warto powiedzieć, to taka, że jeśli ktoś chce przeczytać komiks Gilotyna Tylko Czułość, to może to zrobić. A aby przeczytać komiks Gilotyna Tylko Czułość, wystarczy wesprzeć opiniotwórczy program o charakterze egalitarnym na platformie Patreon, bądź na platformie Patronite, bądź siema Przemur 78, dzięki za followka na Twitchu, bądź bezpośrednio na YouTubie. Wystarczy go wesprzeć i wtedy w wiadomości powitalnej otrzymacie dostęp do komiksu Gilotyna Tylko Czułość. I to jest odpowiedź na twoje pytanie, Ogórki Kiszone. Gdzie można przeczytać ten komiks? I to jest znowu hipokryzja z mojej strony, bo to jest najbardziej nieegalitarna rzecz, jaką zrobiłem w życiu, czyli dostęp do komiksu za pieniądze. Mimo że staram się za te Patronite nie dawać jakichś dodatkowych korzyści, właśnie dlatego, żeby zachować egalitarny charakter opiniotwórczego programu. Słuchajcie, jest kto wspiera żubra, ten czyta, dokładnie. Nie czytasz, nie idę z tobą na stream. Kurwa, do rysowania komiksów też muszę wrócić, tak samo jak do czytania książek. Ja pierdolę, jest tyle rzeczy. Jest tyle rzeczy, z którymi nie mogę ogarnąć dupy. Wytarłem z piachu łapki piesku i dałem łapkę w górę żubru. I to chcę słyszeć, Grzegorz. Dzięki Zewłok, trochę mi lepiej. Radimir Alwakow, czy chcecie nagrać film kolektywnie? Ja od razu muszę zaznaczyć, że jeśli chodzi o pracę twórczo-kreatywną, jestem beznadziejny w pracy zespołowej. Jak na lewaka przystało. Aczkolwiek słuchajcie, albo nieważne, nie będę zapowiadał rzeczy, które jeszcze nie wiadomo, czy się wydarzą. Będę zapowiadał rzeczy, kiedy będzie. Dzięki za suba, Patryk. Kiedy będzie jakaś szansa na ich realizację, bo są różne pomysły w mojej głowie i nie tylko w mojej, żeby robić różne rzeczy. Ale tak, nie chcę opowiadać o nich, kiedy jeszcze nie wiadomo, czy się wydarzą. Dzięki Kaziu Purzaku za Santo Subito. Słuchajcie, jest godzina 9:00, jest czwartek, 11 stycznia. Tak? Tak, jest czwartek, 11 stycznia, godzina 9:00. Dzisiaj o 16:00 odbędzie się, nie wiem czy stream, być może stream, ale na pewno odbędzie się pisowska walka o demokrację, pisowska walka o wolne media, pisowska walka o wolną Polskę, pisowska walka o pensję Rachonia, o pensję Magdy Ogórek, o pensję tego ich fejkowego prezesa TVP. Jak on się nazywa? Jak się nazywa ich prezes TVP? Alternatywny prezes TVP. Właśnie, bez kitu, dlatego to jest o 16, żeby Sakaczyński mógł się wyspać. Adamczyk, nie Abramczyk. Adamczyk. Tak, Adamczyk, bo grał papieża. Więc dzisiaj być może odbędzie się polski szturm na Kapitol. Być może odbędzie się, tak, damski bokser i papież w jednym. Myślę, że jeśli będzie jakaś relacja z tego, to faktycznie jest to warte streamowania o 16:00.
Spróbuję ogarnąć do 16 faktycznie. Tak, Łukasz, słyszałem plotę, że Ogórek i Ziemkiewicz zostali ułaskawieni, tylko że kurde, ten artykuł Rzepy był jakiś taki kurwa nie do końca pewny. Tam było dużo znaków zapytania. On mi bardzo... Też nie czytałem całego, okej, ale też nie czytałem całego, bo był za paywallem. Więc jak był za paywallem, to może wcale nie był taki ważny. No właśnie, dobrze mówisz, że plota. I kurde, i pachniał mi Krzysztofem Boczkiem z Okopress, no nie? Nie brak opinii, że... Słuchajcie, spróbuję zrobić tego streama o 16. Zrobię do tej pory jakieś zakupki, sprzątanko, ogarnę pizdeczkę z rzeczami i spróbujemy to zrobić. Dam wcześniej znaka w innych socialach, czy będzie stream o 16. Więc przez chat GPT mogę ominąć paywall? Opowiadaj. Bo ja widziałem jakieś takie anarchistyczne strony do omijania paywalli, ale nie działają za bardzo na polskie strony. Przez archive.org, Łukasz, można chyba ominąć paywall tylko jeśli dotyczy starych artykułów, które były na stronach przed czasami paywalla, a teraz są już za paywallem. Okej. Ciekawe. Słuchajcie, nie wiem, czy możemy się dzielić taką wiedzą na czatach. Czy to nie podchodzi pod sytuację pod tytułem piractwo, zachęcanie do omijania prawa, zachęcanie do złodziejstwa i nie zrzuca streamów, więc prosiłbym o zachowanie ostrożności. Podchodzi, zgłoszone do Twitch Administration. Dziękuję, Bajoro, za praworządność i wolność i niepodległość. Włodek o tym mówił w LS? Jaki Włodek w LS. Once a pirate, forever a pirate. Rawr! To podchodzi pod abordaż. Piraci są dobrzy i hamują efekty globalnego ocieplenia. Wiecie, no, moje osobiste zdanie na temat piractwa tutaj akurat nie ma nic do rzeczy. A moje osobiste zdanie na temat piractwa jest takie, że no ja nigdy piractwa jednoznacznie nie potępiam. To na pewno, co najmniej. Myślę, że jednoznaczne potępianie dla piractwa, takie piractwo nie i tyle, to złodziejstwo i koniec, to jest trochę pomijanie niuansu i pomijanie istoty rzeczy. Czy nie miałem Republiki oglądać? No miałem, a co? O co chodzi? Myślę, że możemy obejrzeć kawałek Republiki albo zajrzeć w artykuły na Republice. Siema Kuktacz. Słuchajcie, ja tylko sprawdzę w międzyczasie, a propos oglądania Republiki, czy rozmowa Choleckiej z żonami więźniów politycznych jest długa i czy w ogóle jest na YouTubie. Republika TV. O Jezu, ona to trwa 45 minut, kurwa. Słuchajcie, napiszcie mi na czacie, czy chcemy wjeżdżać w 45-minutową rozmowę Danuty Choleckiej z więźniami politycznymi, czy jewał to pies. Zaskłotować internet, mówi Arturo D. Zaskłotować. Marysia mówi, a czemu nie? To mi się kojarzy z Piotrem, z Krzysztofem Kolonowiczem. Nie na speedzie, nie znoszę oglądać rzeczy na speedzie. Nie znoszę oglądać rzeczy na speedzie. Fruktozaur pyta, co go ominęło. Wiesz co, chyba mało konkretu dzisiaj cię ominęło. Tak sobie dzisiaj luźno gadamy o księdzu, co umarł, trochę se gadamy. Trochę se gadamy o więźniach politycznych, no nie. Żony się żalą, głodne chodzą, no trochę tak właśnie i wiesz, wolność. Ogórki kiszone mówi, że nie chce jej słuchać. Część osób mówi, że chce jej słuchać. Część osób chce słuchać, ale na przyspieszeniu. Kurwa, i co? I ja teraz muszę podjąć decyzję?
jak marszałek Hołownia, który nie chce podejmować decyzji. Radimira rzuciłem to gówno. To może chociaż teledysk DNU na speedzie. Czekajmy, aż ktoś zrobi best of i może jutro. Generalnie, słuchajcie, widziałem fragmenty i jest to takie bogojczyźniane pierdolenie, tak, właśnie tak jak pisze Marysia, że żona powiedziała, że on będzie wolny nawet w więzieniu, a Cholecka, zatroskana Cholecka, to jest przezabawne akurat, zatroskana Cholecka w zatroskany sposób poleca im nie czytać internetu. Fruktoza upisze o piosence Andrzej Duda i ja myślę, że to sobie możemy zrobić, że Andrzej Duda na melodię Alleluja to jest to, co właśnie Krzyżaniak u siebie puszcza zawsze, puszczał kilkukrotnie w grudniu i stąd to znam. Wejdźmy w historię, żeby to było na pewno to. Andrzej Duda. O, Łukasz zrobił ankietę na Twitchu, zajebiście. I to szanuję. Na YouTubie da się robić ankiety? Na czacie? Na pewno się da. Bo widziałem w piłkarskich programach, które nie są streamowane na Twitchu, a tylko na YouTubie. Na pewno robili tam jakieś ankiety. Andrzej Duda. To jest chyba ta wersja. Kurwa, 2 minuty. Wrzucił to w ogóle Gromota na swój kanał na YouTubie. Polecam Gromota. Ej, czy ja już nie widziałem tego komentarza wczoraj? Kamiński w pierdlu, kto teraz będzie czyścił Kaczyńskiemu popielnik? Ja widziałem ten komentarz wczoraj na czacie. Czy to jest jakaś... Czy Pociecha 2006 jest botem? Pociecha 2006. Udowodnij, że jesteś człowiekiem. Pociecha 2006, mówię do ciebie. Udowodnij, że jesteś człowiekiem. To jest żubro kapcza. Zaznacz wszystkie hydranty i pociąg. Andrzej Duda. Jestem. Kurde. No to ja już nie wiem. Andrzej Duda. A powiedz Pociecha 2006, czy to też ty pisałeś bądź pisałaś ten sam komentarz wczoraj? To ty? Czy to był ktoś inny? O popielniku. Z popielnika Nowej Tusia i Skiereczka mruga. Właśnie, udowodnij, że jesteś człowiekiem. Kliknij łapkę w górę. Bądź człowiekiem, daj kartofla. Andrzej Duda. No piękne to jest. Andrzej Duda. Andrzej Duda. Dlaczego mi zarzucasz wciąż, że nadaremno wzywam go? Ja przecież nawet nie znam go z imienia. Andrzej jestem. Jest w każdym słowie światła błysk. Nieważne, czy usłyszysz dziś najświętsze, czy nieczyste Alleluja. Andrzej Duda. Andrzej Duda. Andrzej Duda. Andrzej Duda. Andrzej Duda.
Słuchajcie, kiedy to słyszę, Andrzej Duda, Andrzej Pani Ewa Maziarz, ogromne brawa! Słuchajcie, kiedy to słyszę, to zawsze myślę o Jolancie Rosiek. Polański, widzę, że jesteś. Cieszę się, że jesteś. Wejdź też na YouTubca Polański. To ci dam od razu na YouTubcu moda też, no nie? O kurwa, to ja. Andrzej Duda, Andrzej Duda, Andrzej Duda. To prawda, pani, przydałby się autotune. Puść to wideo na profilu Konfederacji Pracy. Co tam było na profilu Konfederacji Pracy? Co jest na profilu Konfederacji Pracy? Co jest? A, cicho. Pociecha. Jedno jest pewne. Mamy takiego Dudę, na jakiego sobie zasłużyliśmy. Tomuś W wkleiłem na czat. Dobrze, już zerkam. Słuchaj, już zerkam. Dlatego właśnie Lino77 myślę przy tej piosence zawsze o Jolancie Rosiek i o tym, że ciekawe, co teraz u niej. Jolanta Rosiek, to przypominam, była domniemana kochanka Andrzeja Dudy, która publicznie pisała o tym, że ma z nim romans. Tomuś W wkleiłem na czacie. Dobrze, wchodzimy tutaj. I u Leśnego Ruchadła. Tak. Leśne Ruchadło i Sebastra do chleba. Wiesz co, Tomuś W, nie wiem, czy linki przechodzą na YouTubie. Marysia, czy to jest fake, bo ja się gubię, Wojtek. Nie no, naprawdę to było. Jest jeszcze film, gdzie tłum to śpiewa w jakimś innym mieście. Tomuś nie przechodzą chyba linki, wiesz? Albo nie mogę go znaleźć, tak zwyczajnie. Jolka organizuje pokoje na Twitterze? To czemu ja jej nie followuję jeszcze, mordo? Czemu ja nie followuję Jolki Rosiek? O, Polańskie, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam serdecznie, witam. Dodaj moda. Moderator zarządzający, proszę bardzo. I cyk. Dobrze, słuchajcie. Tak, jest jeszcze jeden tłum śpiewający, Andrzej Duda, no ale tam mniej słychać, bo tam to bardziej tłum słychać, to jest nagrywane jakimś ziemniokiem, kartoflem. Więc tego wam już nie będę. Tego wam oszczędzę. A wiecie co? Kiedyś Andrzej Duda odpisał mi na Twitterze. Bo jest taki portal, który nazywa się Daily Web. Ja tam kiedyś pisałem sobie takie, to jest taki trochę mniejszy kuzyn Spiderswebów tych wszystkich. Mniej przypałowy na pewno. I pisałem tam takie, za przeproszeniem, muszę użyć tego słowa, felietony, no bo to nie były newsy ani nic z tych rzeczy. Bardziej takie właśnie luźne teksty około technologiczne. No i pamiętam, że napisałem tekst o robieniu sobie samojebek i użyłem słowa samojebka w tytule i oznaczyłem prezydenta, bo wtedy było głośno to, że prezydent Andrzej Duda zrobił sobie samojebkę. A on odpisał, że on jednak woli słowo selfie niż samojebka. Co mam obejrzeć, Radimira? Co mi polecasz? Radimira, ja obejrzę te filmy, które mi przysłałeś, obiecuję, że je obejrzę.
Ale jak sam widzisz, obiecuję, że je obejrzę. Jak sam widzisz, co to jest Duda Tribute? Jak sam widzisz, ja zapominam o mnóstwie rzeczy. Mam rozjebany łeb, rozchaotyzowany łeb, rozdupcony, taki... No, te streamy to jest w tym momencie jedyna rzecz, o której nie zapominam chyba. No i jedzenie. To jest Duda Tribute. Tribute to Duda? Euroleague Basketball? I sranie, no tak, faktycznie sranie. Andrzej Duda. Dobra, Radimira, sprawdzam to, sprawdzam. No właśnie, mówiłem, że linki nie przychodzą na YouTubie. Na Twitchu chyba przychodzą. Na Twitchu chyba się da. Reptylian mówi, że przypomniało mu się zdjęcie Dudy z Kamińskim i Wąsikiem. No, jest dosyć epickie, to prawda. Andrzej Duda. Ej, ale tego niecałego linku też chyba nie ma. O, wysłałem też na FB Gilotyny. O, tam se wezmę, bo tam se mamy konwersację z tobą, prywatną. I tam zobaczymy, co ty tam mi wysyłasz, mordeczko? Co ty mi tam... Ja się trochę boję, ale ufam ci, będzie na ciebie jakby co. 10 minut? Dobra, słuchaj. Będzie na ciebie. Właśnie gram w Hearthstone, mówi Kunai Chicha. I jedna z postaci w grze powiedziała, jest czas na sianie i czas na zbieranie. I dokładnie w tym momencie ty powiedziałeś i sranie. Można dawaj tego, wiesz co dawaj? Możemy to zrobić jeszcze raz i wtedy to nagrasz i będzie kontencik. Andrzej Duda. A, to jest jakieś zalupowane. Okay. O kurwa, ty! Pozdro Julo, pozdro Benedykt. Baton. Dope. Szanuję montaż.
Berserk, wow. I to tak 10 minut, tak? Przewijam do 7. Przewijam do 8. Bardzo mi się podoba słowo lowciamkor, które pojawiło się na czacie. Bardzo mi się podoba. Dobrze, słuchajcie. Muszę dojść do siebie. Kusi, żeby ustawić to jako dzwonki moim lip rodzicom. Dobre, no, dobre. Dobrze, słuchajcie, jest 9:23, 11 stycznia, czwartek 11 stycznia, 10:23. Na dzisiaj będziemy się powoli zbierać. Słuchajcie, powiedzieliśmy sobie dzisiaj o księdzu, co umarł i że był homofobem, to jest ważne. Powiedzieliśmy sobie dzisiaj trochę o więźniach politycznych i o tym, że Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj będzie walczyło o demokrację i wolne media i spróbujemy spotkać się dzisiaj o tej 16:00, żeby obczaić sobie, być może będzie jakaś relacja na TV Republika, pewnie będzie, więc myślę, że możemy sobie popatrzeć. To jest w ogóle piękne, jak w 2015 roku PiS opowiadał o Ciamajdanie w wykonaniu Komitetu Obrony Demokracji, a teraz sam robi dokładnie to samo. Dosłownie cosplayuje Platformę z 2015, włącznie ze skargami za granicę. Więc myślę, że pewnie się jeszcze dzisiaj zobaczymy. Prawdopodobnie, raczej się dzisiaj zobaczymy. I dlatego nie mówię żegnajcie, a do zobaczenia. A w międzyczasie pamiętajcie o łapkach w górę. Pamiętajcie o tych wszystkich rzeczach, o których was zawsze proszę, żebyście pamiętali. I w komentarzu napiszcie mi dzisiaj, wolne media. Napiszcie mi wolne media. Napiszcie mi po prostu wolne media. Także wstępnie do zobaczenia o 16:00. Będę informował. Jak to mówią, teraz nie, ale się dowiaduj. Także myślę, że o 16:00, jeśli będziemy oglądali relację na TV Republika, to pewnie i na Twitchu, i na YouTubie, no nie? Także dobrego dnia i do prawdopodobnie zobaczenia. Czy coś jeszcze miałem powiedzieć? Łapki, komentarz, patronajty. I co? Gówno, moi drodzy.